Mam nadzieję, że nikt się nie poczuje obrażony tą oceną. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentuję i zareaguję na tegoroczną francuską propozycję na Eurowizję. Zanim zaczniemy, szybciutko przypominam Wam o subskrypcjach, o łapkach w górę. Zajrzyjcie także na mojego Xa, na mojego Instagrama i przejdźmy już, kochani, do Francji. Francja w tym roku swoją reprezentantkę wybrała wewnętrznie i będzie nią Monroe z piosenką Regarde. Dzięki! Nie słuchałam jeszcze tego utworu, nie mam pojęcia czego się spodziewać, bo nawet nie bardzo czytałam czym jest. Czy to jest ballada, czy to jest nie ballada, czy co to w ogóle jest. Więc będzie to dla mnie niespodzianka i mam nadzieję, że zaskoczę się pozytywnie. Ale zanim reakcja, to jeszcze szybciutko o tym, jak Francja radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji. Po Francji bardzo widać, że oni starają się i chcą w końcu wysłać coś, co naprawdę poruszy Europę do tego stopnia, żeby mogli wygrać. W ostatnich latach regularnie te starania przekładają się także na naprawdę niezłe wyniki. Bywają oczywiście wypadki przy pracy w postaci niższych miejsc, ale co do zasady te ostatnie lata dla Francji są naprawdę dobre. Trzeba tutaj jeszcze oczywiście wspomnieć, że Francja jako członek Wielkiej Czwórki w finale znajduje się automatycznie. No ale dobra, myślę, że to już czas na reakcję. Sprawdźmy, co Francja przygotowała w tym roku. Zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę francuską. No, budują napięcie, widzę. Jeszcze zanim się piosenka zacznie. Okej, mamy piosenkę. Bardzo francusko to brzmi już od początku. Aha, czyli ballada, znaczy na razie, chyba że tutaj będzie jakaś zmiana tempa nagle. Chorwackie napisy mi się jeszcze włączyły, więc przy okazji wiem, o czym jest piosenka. No, wygląda na to, że będzie to ballada. Nie wiem czemu, ale mam bardzo takie skojarzenia z Wasted Love. Znaczy wiem dlaczego, no bo to jest podobny klimat. O, no, opera wjechała, bardzo francuska i bardzo ballada i bardzo Wasted Love. To bym powiedziała tak wstępnie, bo myślę, że będę musiała jeszcze podejść do tej piosenki i posłuchać jej jeszcze raz, drugi, może trzeci, bo na razie powiem Wam, nie wiem co sądzę. W sensie to ma swój klimat, ma swoją magię, jest w tym moc, ale jednocześnie mam wrażenie, że to jest dosyć ciężkie i będę potrzebowała jeszcze właśnie jakiegoś podejścia do tego. Bo nie wiem, czy nie czuję się teraz przytłoczona trochę tym, tak na pierwszy odsłuch. Ale włosy to ona ma fajne. Kurczę, no... Bardzo no, czuć tutaj taką inspirację, wpływ Wasted Love. Jeżeli chodzi o klimat, budowę piosenki, sam pomysł, tylko no nie wiem czy Wasted Love mi się bardziej nie podobało przypadkiem. No są takie piosenki, które po pierwszym odsłuchu zostawiają właśnie słuchacza z takim znakiem zapytania, bo mają w sobie dużo takich ozdobników przekazu, specyfiki swojej i właśnie to jest chyba taka piosenka.
Mam wrażenie, że był to dosyć ciężki w odbiorze utwór, w takim sensie, że to nie chodzi mi o to, że to jest jakaś wada tego utworu, tylko po prostu, że potrzebuję jeszcze jakiegoś podejścia do tej piosenki, bo po pierwszym odsłuchu zostawia mnie ona z takimi różnymi pytaniami i wydaje mi się, że odpowiedź na te pytania mogę znaleźć tylko i wyłącznie, jeżeli posłucham tej piosenki raz jeszcze, a być może więcej niż raz jeszcze. To, co tutaj mi się rzuca w oczy, a właściwie w uszy, to, że czuję taki trochę wpływ, taki klimat z Wasted Love. Nie uważam, żeby to była ani wada, ani zaleta, to jest po prostu jakaś cecha charakterystyczna, jakieś moje skojarzenie. Z tą różnicą, że pamiętam właśnie swoje pierwsze podejścia do Wasted Love i wydaje mi się, że mi szybciej kliknęło, chyba że źle pamiętam. W sensie, no tutaj też ciężko jest na razie to ocenić, bo to był mój pierwszy odsłuch. Być może drugi, trzeci już będą zupełnie inne, bo na razie naprawdę nie wiem, co Wam więcej o tym powiedzieć. Nie mam tutaj jakiejś takiej jednej myśli w głowie, że na przykład podobało mi się albo nie podobało mi się. Ale na razie chyba muszę po prostu na tym skończyć, bo niczego innego tutaj zbytnio nie wymyślę. Przejdźmy w takim razie do oceny i to będzie jeszcze trudniejsze niż opinia, bo tutaj muszę wydać Wam jakiś konkret, a o ten konkret w tym przypadku, no, będzie ciężko. I wiecie co? Chyba jako taki naprawdę bezpieczny i neutralny punkt wyjścia dam tutaj ocenę 3, przy czym prawdopodobnie ta ocena się zmieni, ale nie mam zielonego pojęcia, czy na gorsze, czy na lepsze. Nie wiem, zostawię po prostu 3 na razie. Mam nadzieję, że nikt się nie poczuje obrażony tą oceną, bo ona wynika nie z tego, że mi się coś nie podobało, albo średnio podobało, tylko po prostu nie wiem, co o tym sądzę. Jak Francja poradzi sobie z tym utworem w tym roku na Eurowizji? Jedno wiem na pewno. Jury bardzo tę piosenkę polubi, tak mi się wydaje. Na ten moment, znając już prawie wszystkie piosenki, no bo na niektóre jeszcze nie robiłam reakcji, a nie wszystkich z nich zdążyłam posłuchać, wydaje mi się, że z tym utworem Francja może zrobić easy top 3 u jury i wszystko mi mówi, że jurorzy docenią bardzo ten utwór. Pytanie, jak będzie z televotingiem. Więc końcowo ja chyba się nie będę podejmowała jakichś takich bardzo wyraźnych predykcji i zostanę chyba przy tym, że jury jak najbardziej może Francję hojnie obdarować punktami w tym roku, a co do televotingu nie wiem. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie mi znać, co Wy myślicie. Czy podoba Wam się ta piosenka? Jak widzicie szanse tegoroczne Francji? Przypominam raz jeszcze o subskrypcjach, o łapkach w górę. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani.